Każdy, kto się z nim zetknął, przyznawał, że Hermann Göring miał w sobie mnóstwo charyzmy. Choć jego mundur był pozbawiony dystynkcji, a więzienna dieta pozbawiła go kilkudziesięciu kilogramów, umysł miał przejrzysty, język cięty, a wolę życia naprawdę ogromną. Choć jego sytuacja była beznadziejna, postanowił przyjąć wyzwanie rzucone mu przez aliantów i stanąć w obronie zbrodniczego systemu, który tworzył i któremu wiernie służył przez kilka dekad. Jak przebiegał proces jednego z głównych przywódców III Rzeszy? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką, do której link znajdziecie Państwo pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Damian Stasik. Koniec wojny okazał się dla Göringa wyjątkowo skomplikowany. Nie tylko musiał on opuścić i zniszczyć swoją przepiękną rezydencję Marienhall, ale również znieść rozkaz Hitlera, który nakazał go aresztować. Decyzja Führera była podyktowana faktem, że w obliczu zajęcia Berlina i upadku Niemiec Göring zaproponował przejęcie władzy nad państwem. W poszarpanym i nadwyrężonym umyśle Hitlera był to jednoznaczny symbol zdrady. Nakazał on zatem schwytać Göringa, a kierujący kancelarią Martin Bormann wydał rozkaz likwidacji uzurpatora. Göring postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Skontaktował się z Amerykanami i zaoferował im swoją pomoc przy tworzeniu nowego niemieckiego rządu. Liczył na to, że alianci potraktują go bardzo życzliwie, dał się więc aresztować w austriackim miasteczku Radstadt, a nawet liczył na to, że dojdzie do spotkania między nim a generałem Dwightem Eisenhowerem. Prości żołnierze byli jednak bardzo uprzejmi, pili z Göringiem szampana, pozowali do fotografii, a nawet zaprosili go na konferencję prasową. Niebawem jego sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie. Gdy nazajutrz przewieziono Göringa do Augsburga, wciąż dopisywał mu dobry humor. W trakcie lotu pilot zapytał marszałka o to, kiedy Niemcy rozpoczęli pracę nad samolotami odrzutowymi, na co ten z uśmiechem odpowiedział, że za późno. Ostatecznie Göring został osadzony w specjalnym ośrodku śledczym w Montaut-les-Bains w Luksemburgu, które słynęło z winiarni, uzdrowisk i hoteli. Warunki, w których przyszło tu żyć marszałkowi, nie miały jednak nic wspólnego z luksusem i stanowiły pierwszy wyraźny sygnał zmiany jego sytuacji, choć nie mówiono mu niczego wprost. Poza Göringiem do Palace Hotel przewieziono również innych nazistów, takich jak Alfred Rosenberg czy Juliusz Streicher, którzy wspólnie zasiedli za kilka miesięcy na ławie oskarżonych. Sam Göring przybył do Luksemburga niczym magnat, towarzyszyło mu wiele walizek, w których znajdowały się kapelusze, buty oraz zrabowane dzieła sztuki. Osobną kolekcję, osobne wyposażenie stanowiły również ampułki z zabójczym cyjankiem potasu, który w historii Göringa odegra jeszcze bardzo ważną rolę. Póki co zbrodniarz został dokładnie przebadany, a uzyskane tą drogą wyniki były dość niepokojące. Göringowi towarzyszyła olbrzymia nadwaga i nadciśnienie, a ponadto nerwowość i uzależnienie od różnych substancji. W bagażach Göringa doliczono się około 20 000 tabletek. Okazało się, że są to medykamenty posiadające parakodeinę. Ów lek przeciwbólowy w działaniu był bardzo podobny do morfiny, od której Göring swojego czasu był bardzo mocno uzależniony. Niestety nie można było go tak odciąć od tego środka, ponieważ groziło to nawet śmiercią Göringa, w związku z czym postanowiono mu racjonować środek, który ten dotychczas łykał pełnymi garściami. Ponadto Göring, podobnie jak inni naziści, został objęty badaniami psychologicznymi, które początkowo prowadził dr Douglas Kelly. Warto zauważyć, że między mężczyznami bardzo szybko wywiązała się nić, a może nawet sznur porozumienia. Psychiatra podchodził do Göringa bez uprzedzeń, a marszałek był rad z jego towarzystwa i dość chętnie poddawał się zabiegom prowadzonym przez Kelleya. Psychiatra pozostawał pod autentycznym urokiem zbrodniarza. W swoich notatkach zapisał, że Göring był bez wątpienia najwybitniejszą postacią spośród nich, gdyż był inteligentny, pod względem umysłowym dobrze rozwinięty. Gdy ten potężny mężczyzna okryty był peleryną, wyglądał z oddali całkiem dobrze, jak potężna i dynamiczna jednostka. Psychiatra nie był oczywiście ślepy na mroczną stronę swojego interlokutora i bardzo szybko dostrzegł w Göringu prawdziwe zło, określając go również jako jednostkę agresywnie narcystyczną. 12 sierpnia naziści zostali przewiezieni z Mondoru do Luksemburga, gdzie załadowano ich do samolotów, którymi wyruszyli w kierunku Norymbergi. Wcześniej odebrano im paski, krawaty oraz sznurowadła. Dla niektórych z nich była to ostatnia okazja do tego, aby przez okno samolotu zobaczyć wolny świat.
Miasto, do którego dotarł konwój, przedstawiało makabryczny widok. Niegdyś odbywały się tutaj największe zjazdy partii, a perłą Norymbergi przez wieki pozostawało jej średniowieczne Stare Miasto, które zostało obrócone w proch przez alianckie lotnictwo. W mieście brakowało wody, a ludzie musieli mieszkać w ruinach dawnych domostw. Jednym z nielicznych zachowanych budynków w Norymberdze był Pałac Sprawiedliwości, w którym postanowiono przeprowadzić jeden z najważniejszych procesów w powojennej Europie. Obok pałacu znajdował się specjalny kompleks, który przeznaczono na więzienie dla zbrodniarzy. Reżim panujący w tym miejscu był naprawdę bardzo surowy, ku zaskoczeniu wielu zbrodniarzy, wielu dygnitarzy III Rzeszy, którym wydawało się, że będą traktowani ze specjalnymi honorami. Nie jest tajemnicą, że w nastrojach tych przodował Hermann Göring. W rzeczywistości więźniowie otrzymali spartańskie cele, w których mogli posiadać jedynie podstawowe przedmioty. Głowy i dłonie musiały być widoczne podczas snu, a więźniowie nie mogli odwracać się na bok. Regułą były nocne rewizje oraz wiecznie zapalone światło. Gorący prysznic przysługiwał raz w tygodniu. Nadzorujący więzienie pułkownik Andrus z dumą przyznawał, że w jego obiekcie czuje się więzienie w powietrzu. Wbrew plotkom nie przetrzymywał on nazistów w cieplarnianych warunkach i nie zamierzał tego zmieniać przez cały okres trwania procesu. Miało to swoje bardzo dobre strony. Zbrodniarze byli bowiem złaknieni normalnego kontaktu i tym chętnie podejmowali go z alianckimi psychologami. Göring narzekał najmniej. Choć do alianckiej niewoli dostał się z krainy prawdziwego luksusu, w której spełniano jego każdą zachciankę, był w stanie dostosować się do warunków panujących w więzieniu. Odnajdywał nawet pewne plusy, z których na czoło wysuwało się zrzucenie przezeń wagi, a tym samym uzyskanie lepszego samopoczucia. W każdym razie tak mówił wszystkim tym, którzy odwiedzali go w celi, manipulując w zasadzie każdego gościa. Psycholog Douglas Kelly od samego początku wiedział, że nie może potraktować ani Göringa, ani innych pacjentów więźniów jak zwykłych psychopatów czy diabłów w ludzkiej skórze. Nie mógł, ponieważ takimi nie byli. Göring, choć 100% narcyz, bardzo dbał o swoją rodzinę, wciąż o nią dopytując i prowadząc ożywioną korespondencję ze swoją żoną. Był również bardzo wrażliwy na los zwierząt, doprowadzając do uchwalenia wielu praw mających na celu ich ochronę, na czele z zakazem prowadzenia wiwisekcji, za którą groziło zesłanie do obozu. Te i wiele innych kwestii, w zestawieniu ze zbrodniami, do których przyczynił się zbrodniarz, nie ułatwiały stworzenia jego obiektywnego portretu psychologicznego. Niemieccy zbrodniarze osadzeni w norymberskim więzieniu od samego początku podlegali rozmaitym testom i badaniom, mającym na celu wykazać poziom ich empatii oraz inteligencji. I od samego początku psychologów najbardziej interesował Hermann Göring. Wynikało to z kilku czynników. Nazista był człowiekiem niezwykle towarzyskim, całkiem uprzejmym i bardzo intrygującym. Niemałą rolę odegrał również jego urok, którego nie kwestionowali nawet najwięksi wrogowie. Warto również zauważyć, że Göring nie był żadnym fanatykiem, co już może być nieco zaskakujące. W narodowym socjalizmie najmniej interesowała go ideologia, aryjskość i postać Führera, a najbardziej władza i pieniądze. NSDAP było środkiem, a nie celem samym w sobie. Sama pozycja Göringa w strukturach III Rzeszy była bardzo silna. Oczywiście najwyższą władzę sprawował Hitler, jednakże trudno powiedzieć, aby marszałek był mu bezpośrednio podporządkowany. Daleko mu było do takich posłusznych akolitów jak Martin Bormann, Rudolf Hess czy nawet Joseph Goebbels. W pewnym sensie Göring robił to, na co miał ochotę. Faktem jednak pozostaje, że również z tego powodu został w końcu odsunięty na boczny tor. W więzieniu Göring potrafił zachować absolutny spokój i dostosować się każdym przepisom regulaminu. Gdy 8 października 1945 roku do więzienia sprowadzono Rudolfa Hessa i przypadkiem doszło do spotkania na korytarzu między Hessem a Göringem, Hess miał podnieść do góry rękę i krzyknąć Sieg Heil, na co Göring zareagował bardzo ostro, mówiąc mu, że w tym miejscu tego typu gesty nie są mile widziane i żeby lepiej nie robił szopki, ponieważ nikomu to nie służy. W pewnym momencie psycholog Douglas Kelly otrzymał zgodę na przeprowadzenie tzw. testu Rorschacha, który polegał na przedstawieniu pacjentom plam atramentowych z prośbą o ich interpretację. Göring był w niebo wzięty i chętnie poddawał się badaniom. Kelly określił myśli Göringa jako determinantę kinestetyczną. Marszałek często dostrzegał ludzkie i zwierzęce przedstawienia, co miało ponoć oznaczać ku zaskoczeniu psychologa introwertyczną naturę pacjenta. Kelly stwierdził również, że w przypadku Göringa otrzymał obraz osoby o znaczących predyspozycjach intelektualnych, żywej wyobraźni, nastawionej na życie ekspansywne, agresywnej z fantazją, ambitnej i zmierzającej do szybkiego podboju świata. Pod koniec października swoje wstępne prace zakończył zespół oskarżycieli Międzynarodowego Trybunału Wojskowego,
który sformułował akt oskarżenia przeciwko głównym zbrodniarzom. Był on dość lakoniczny i wymieniał 4 główne zarzuty: podżeganie i przygotowanie wojny, dokonanie zbrodni przeciwko pokojowi, dokonanie zbrodni wojennych, dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości. Więźniowie otrzymali egzemplarze aktu oskarżenia. Göring zareagował bardzo emocjonalnie, bardzo się zdenerwował, mruknął nawet pod nosem, że to już koniec, potem zaczął złorzeczyć na wszystkich prawników, a wreszcie zażądał tłumacza. I na tym w zasadzie skończyła się rozmowa, ponieważ personel więzienia musiał się udać do innych cel. Inni zbrodniarze też zareagowali bardzo emocjonalnie i poza admirałem Dönicem przyjęli informacje o procesie bardzo źle. Zanim do tego doszło, do zespołu dołączył kolejny psycholog, Gustav Gilbert. Nowo przybyłemu lekarzowi zawdzięczamy przebadanie zbrodniarzy pod kątem ich ilorazu inteligencji. Wyniki były dość zaskakujące. Większość z oskarżonych otrzymała bardzo wysokie noty. Zestawienie otwierał Hjalmar Schacht z wynikiem 143 punktów, a zamykał je Juliusz Streicher z wynikiem 106. Poza tym ostatnim wszyscy mieli powyżej 120 punktów, a Göring ex aequo z Dönicem otrzymał ich aż 138. Warto jednak pamiętać, i podkreślał to sam Gilbert, że IQ wskazuje tylko mechaniczną sprawność umysłu i nie ma nic wspólnego z charakterem lub moralnością, czy innymi zróżnicowanymi czynnikami, które prowadzą do oceny osobowości. Innymi słowy, wysokie wyniki niczego nie tłumaczyły, ale też niczego nie ułatwiały. Szczególnie w przypadku takich postaci jak Göring, który łączył w sobie rzadko spotykane wspólnie cechy, takie jak z jednej strony bardzo duża empatia względem swoich najbliższych oraz rodziny, z drugiej strony olbrzymią inteligencję, ale też cynizm i coś, co wyróżniało go na tle wszystkich innych, mianowicie daleko posunięty narcyzm. Proces zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze rozpoczął się 20 listopada 1945 roku. Göring, mimo jawnych ograniczeń, postanowił zadbać o swój wygląd. Nie posiadawszy lustra, wykorzystał szybę i czarny garnitur prawnika, od którego odbijał się wizerunek marszałka. Dzięki temu ten zadbał o to, aby wyglądać odpowiednio. Minister lotnictwa wszedł na salę pierwszy. Uwagę zwrócił jego perłowo-szary mundur Luftwaffe, co prawda pozbawiony dystynkcji, które Göring sam sobie oderwał, ale również pokazujący duże przywiązanie zbrodniarza do pełnionej wcześniej funkcji. Marszałek był szczupły, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Zajął miejsce pierwsze od lewej. Chwilę później pojawili się obok niego pozostali oskarżeni. Pierwszy dzień upłynął na wysłuchaniu tego, co mają do powiedzenia oskarżyciele. Drugiego dnia naziści mogli przystąpić do kontrataku i pierwsze skrzypce odegrał nikt inny, tylko właśnie Hermann Göring, który z dużym zaangażowaniem i z dużym przejęciem bronił systemu, któremu służył. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu, a później w trakcie trwania procesu, rozmawiał on ze współosadzonymi, zagrzewał ich do tego, by byli solidarni, żeby nie dawali się złamać oraz żeby nie zrzucali odpowiedzialności na Adolfa Hitlera. Proceder ten uprawiał również podczas wspólnych posiłków, które ostatecznie ograniczono, a Göringowi nakazano jeść samotności. Zamiast skruchy, dawny marszałek coraz bardziej się radykalizował. W prywatnej rozmowie z Kelejem powiedział psychologowi otwarcie, że zbroiliśmy Niemcy jak się patrzy, żałuję tylko, że nie zbroiliśmy się jeszcze bardziej. Faktem jest, że traktowałem układy jak papier toaletowy i rzeczywiście chciałem zrobić z Niemiec potęgę. Dowody przeciwko zbrodniarzom były jednak ogromne, a szale na korzyść szeroko pojętej sprawiedliwości przechyliła prezentacja filmów zrealizowanych na terenie niemieckich obozów koncentracyjnych. Wtedy świat po raz pierwszy publicznie ujrzał to, do czego doprowadziła III Rzesza, a niektórzy z oskarżonych mogli zobaczyć, do czego doprowadziły ich zbrodnicze rządy. These are the locations of the largest concentration and prison camps maintained throughout Germany and occupied Europe under the Nazi regime. This film report, covering a representative group of such camps, illustrates the general conditions which prevailed. Göring co prawda pozostawał najtwardszy wobec tej prezentacji, ale i u niego widać było nerwowość. Odwracał wzrok, ukrywał ręce w dłoniach, mimo to uspokajał lub uciszał innych oskarżonych, którzy reagowali dużo bardziej emocjonalnie. Göring miał jednak ograniczone możliwości, by wpływać na współziomków, spośród których część zaczęła wyrywać się spod jego wpływów i otwarcie mówić o zbrodniczym charakterze III Rzeszy. Swoją właściwą obronę Hermann Göring mógł przeprowadzić dopiero w marcu 1946 roku. Początkowo szło mu całkiem słabo, ale w końcu wspiął się na wyżyny swoich oratorskich możliwości i w patriotycznym tonie wyraził to, co zaraz Państwo usłyszycie.
Jedynym motywem, jakim mną kierował, była żarliwa miłość do mojego narodu, poświęcenie na rzecz jego pomyślności, wolności i życia. Na świadka mych słów wzywam Wszechmogącego i naród niemiecki. W tym tonie Göring przemawiał przez blisko 12 godzin. Szło mu naprawdę nieźle. I jak zauważył jeden z dziennikarzy, jego towarzysze słuchali go z najwyższą uwagą. Niektórzy byli wręcz porwani jego wystąpieniem. Nie zdziwiłbym się, gdyby zerwali się z ławy, zasalutowali i wykrzyknęli Sieg Heil! Zdałem sobie wtedy sprawę, czemu Göring miał tak wielkie wpływy we wczesnych latach narodowo-socjalistycznego reżimu. Gdy marszałek wrócił na swoje miejsce, przywitały go uśmiechy i gratulacje ze strony innych współoskarżonych. Jednakże ta sława, ten sukces Göringa trwał dość krótko, ponieważ później bardzo uparcie odżegnywał się on od jakiejkolwiek odpowiedzialności, co bardzo mocno podważyło jego wiarygodność. A personel, skład sędziowski, prokuratorzy i wszyscy obecni na sali nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że mają do czynienia z arcyzbrodniarzem i jednym z architektów drugowojennego piekła. 30 września doszło do odczytania wyroku. 18 oskarżonych zostało uznanych winnymi, 7 skazano na wyroki więzienia. Na karę śmierci skazano zaś Alfreda Rosenberga, Juliusza Streichera, Joachima Ribbentropa, Alfreda Jodla, Wilhelma Keitla, Ernsta Kaltenbrunera, Hansa Franka, Wilhelma Fricka, Artura Seyss-Inquarta oraz Fritza Zeikla. Pośród tej ostatniej grupy nie zabrakło również Hermanna Göringa, który był bardzo zaskoczony wyrokiem Trybunału. Nie wiadomo, co dziwiło go bardziej, czy kara śmierci, czy forma jej wykonania. Göring uważał, że z racji piastowanych przez siebie funkcji i posiadanego stopnia przysługuje mu bardziej honorowa śmierć, mianowicie śmierć przez rozstrzelanie, a nie przez powieszenie. Napisał nawet prośbę w tej sprawie, która została jednak odrzucona. Egzekucję wyznaczono na 16 października. Przed jej rozpoczęciem Göring poprosił pastora Gereckiego o komunię świętą, która nie została mu jednak udzielona. Warto przy tej okazji zauważyć, że inny zbrodniarz, Hans Frank, otrzymał rozgrzeszenie i przyjął komunię świętą. Kilka chwil później Hermann Göring napisał list, udał się do łazienki, z której wyszedł po kilkudziesięciu sekundach i położył się regulaminowo na swoim łóżku. Następnie spojrzał w kierunku drzwi prowadzących do jego celi i przegryzł ukrywaną w ustach ampułkę z zabójczym cyjankiem. Marszałek zaharczał, do celi wtargnęli strażnicy, jednakże było już za późno, a działanie cyjanku było bardzo szybkie. I po kilku sekundach Hermann Göring już nie żył. Skąd Göring posiadał zakazaną substancję? W liście napisał, że posiadał kilka ampułek, które trzymał nawet podczas procesu. Wiele wskazuje jednak na to, że śmiertelny środek dostarczył zbrodniarzowi jeden z amerykańskich żołnierzy, porucznik Jack Tex Wheeler. Amerykanin miał to zrobić zarówno będąc pod wpływem Hermanna Göringa, jak i za bliżej nieokreśloną nagrodą. W 2005 roku pojawiły się jednak nowe informacje mówiące o tym, że to jeden z żandarmów stojących na sali, mianowicie Herbert Lee Stevers, miał podarować Göringowi pióro, w którym ukryta była ampułka z zabójczym cyjankiem. Niezależnie od tego, jakim sposobem Göring otrzymał środek, wykiwał absolutnie wszystkim, począwszy od sędziów, psychologów, strażników, a nawet swoich współziomków. Wpisał się tym samym w niechlubną tradycję hitlerowskiej wierchuszki, spośród której zarówno Hitler, jak i Goebbels, Himmler i ostatecznie Göring osobiście zadecydowali o swoim losie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Krzysztofa Szczygła, Katarzynę Rusnak, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Pawła Smolińskiego, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Pawła Łabno, Łukasza Papieża, Michaela Fendricha, Damiana Piętę i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.